Cześć! W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem Wam o różnych systemach, w jakich oznaczamy rozmiar opon, tak żebyśmy po prostu mogli się łatwo zorientować, jaką oponę kupić, tak żeby pasowała do danej obręczy, przynajmniej jeżeli chodzi o jej rozmiar, tak żeby wewnętrzna średnica opony zmieściła nam się na obręcz. To jest jeden z bardzo ważnych parametrów, jeden z najważniejszych, ale drugi parametr, o którym nie możemy zapominać, jest to szerokość opony i szerokość obręczy, jaką mamy w rowerze. Ponieważ nie jest tak, że możemy zamontować sobie dowolną oponę do dowolnej obręczy, jeżeli chodzi o ich szerokość. Przykładowo, ktoś ma rower górski, wpadnie na pomysł, że założy sobie na przykład opony szosowe, ponieważ chciałby sobie potrenować. I najczęściej okaże się tak, że jeżeli założy się wąską oponę szosową do szerokiej obręczy górskiej, okaże się, że ta oponka nam wpadnie do środka, nie będzie się po prostu całkowicie z niej wysuwać i nawet po maksymalnym napompowaniu okaże się, że nie układa się w obręczy tak jak trzeba. I oczywiście będzie to działać w drugą stronę. Jeżeli będziemy mieli wąskie, powiedzmy crossowe opony i będziemy chcieli założyć do tego opony szersze, bardziej agresywne, bardziej terenowe, może się okazać, że na przykład przy szybkim zjeździe gdzieś w zakręcie opona po prostu ześlizgnie się nam z obręczy. Także na to warto zwrócić uwagę i ja tutaj właśnie Wam wyświetlam w tej chwili tabelkę, w której jest pokazane, jak dobieramy, tak żeby było bezpiecznie, żeby te zakresy były bezpieczne. Dobieramy sobie szerokość opony do obręczy. Link też znajdziecie tutaj na górze, będzie prowadził Was do bloga, gdzie tą tabelkę będzie można sobie na spokojnie przestudiować. Są to te zakresy, które tam podałem, są to zakresy, tak nazwałbym je bezpiecznymi. To znaczy, jeżeli wybierzecie takie opony do takiej obręczy, jak tam jest podane, macie stuprocentową pewność, że po prostu ta opona będzie pasować, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście można lekko tam ponaciągać te dane, które się tam znajdują, aczkolwiek nie polecałbym zbytniego szarżowania, ponieważ tak jak mówię, opona może się po prostu nam z obręczy ześlizgnąć. Ok, a teraz jak odczytać, jak dowiedzieć się, jaką szeroką mamy obręcz, na co trzeba zwrócić uwagę. Więc pierwsza sprawa, można spojrzeć na bok obręczy. Bardzo często znajduje się tam naklejka, gdzie będziemy mieli po prostu napisany jej rozmiar. Będzie to podane również w tym systemie ETRTO, w którym podawałem w jednym z poprzednich odcinków o rozmiarach opon, czyli pierwsza liczba to będzie szerokość wewnętrzna obręczy, druga liczba to będzie jej średnica. Obie te informacje podane w milimetrach. Jeżeli nie mamy takiej naklejki, nie jesteśmy pewni, po prostu chcemy sprawdzić, trzeba zdjąć oponę z obręczy, wziąć miarkę i po prostu zmierzyć wewnętrzną szerokość bez ścianek, samej te po prostu dziury tutaj tego otworu. No akurat w moim przypadku jest to 15 mm. Jest to akurat obręcz typowo szosowa. I wtedy można sobie sprawdzić w tabelce i zobaczyć, jaka będzie nam pasowała opona. Drugą bardzo ważną sprawą jest to, czy opona o danej wielkości, o danej szerokości zmieści się nam z przodu w widelcu w amortyzatorze i z tyłu w tylnych widełkach ramy. Jest to bardzo istotna sprawa. Niestety we wszystkich tych trzech systemach rozmiarów opon nie mamy takiej informacji. Także co należy zrobić, aby sprawdzić, czy opona będzie pasować do naszego roweru? Znowu bierzemy miarkę i mierzymy. Mierzymy po prostu szerokość widelca w miejscu, gdzie jest zamontowana opona. Mierzymy również na wysokość. Łapiemy sobie punkt po prostu od środka do środka osi. Mierzymy do góry, czy opona również na wysokość nam wejdzie, ponieważ musicie pamiętać o tym, że każda opona, która będzie im szersza opona, tym będzie również wyższa, po prostu balon opony będzie wyższy, także opony szosowe, które są wąskie, są zazwyczaj również niskie. Opony terenowe, szerokie, górskie, im są szersze, tym wyższe, także ta średnica zewnętrzna opony będzie się nam po prostu zwiększać. Drugą ważną informacją, jeżeli chodzi o tył roweru, jest to, czy na przykład opona nie będzie się ocierać nam o przednią przerzutkę. Ja miałem taką sytuację w moim poprzednim rowerze, kupiłem sobie dwie opony, 35 i 38 szerokość. Okazało się, a wcześniej jeździłem na 35, okazało się, że z tyłu niestety opona 38 jest już ten milimetr czy dwa za wysoka, ocierała mi o przednią przerzutkę, nie dało się tego w żaden sposób
poprawić. No więc z tyłu założyłem 35, z przodu 38 i tak sobie spokojnie jeździłem. Tutaj w tym nowym Cube już nie ma tego problemu, przerzutka ma trochę inną konstrukcję i nie ma żadnego problemu z włożeniem również opony 38 z tyłu. Także najlepiej jest po prostu wziąć miarkę, pomierzyć również z tyłu szerokość tych tylnych widełek, jaka opona się tam zmieści, sprawdzić również od osi mniej więcej odległość do pionowej rurki ramy czy do przerzutki, ile tam mamy miejsca. A skąd się dowiedzieć, jaką oponę ma średnicę? Po prostu zapytać. Wybrać się do sklepu, bądź napisać do sklepu internetowego, po prostu z pytaniem o informację, jaką dokładnie średnicę zewnętrzną i również szerokość, ponieważ to, że producent podaje czasami szerokość, nie wiem, 40 czy 35, nie znaczy, że opona de facto tyle ma. Czasami zdarzy się, że zwłaszcza jeżeli jest jakiś bieżnik, sam bieżnik opony może lekko wystawać nam z tej opony i opona będzie miała de facto trochę większą szerokość. Tak jak również jeżeli chodzi o sam bieżnik zwiększy nam jej średnicę zewnętrzną, także opona będzie po prostu wyższa. Warto zapytać się sprzedającego, wybrać się do sklepu i sobie nawet przymierzyć, po prostu wziąć oponę w rękę, spróbować tam do roweru ją włożyć i przymierzyć. I w ten sposób najlepiej sprawdzicie, czy opona będzie pasować. Ok, czyli te dwie informacje, czyli szerokość wewnętrzna obręczy oraz średnica zewnętrzna opony, no także jej szerokość, pozwolą Wam po prostu dopasować oponę idealnie i nie martwić się tym, że po założeniu okaże się, że po prostu opona się nie mieści albo o coś ociera. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!